Czy Donald Trump właśnie podpalił Bliski Wschód? Stany Zjednoczone i Izrael uderzyły na Iran. Pretekstem ma być irański program atomowy. Izrael i Amerykanie mówią, chcemy zatrzymać budowę irańskiej bomby jądrowej. Pytanie tylko, czy Iran naprawdę chce mieć bombę atomową? Czy to wszystko nie przerodzi się w dużą wojnę regionalną, która wciągnie USA na długie miesiące? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym specjalnym odcinku podcastu Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. No dobra, to jest odcinek wyjątkowy, bo sytuacja jest wyjątkowa. Nagrywam go w nietypowych warunkach. Jestem na lotnisku, więc mam nadzieję, że nikt nam tutaj za bardzo nie będzie przeszkadzał. No ale temat jest pilny, więc nie ma na co czekać. I od razu jedna ważna rzecz. Nie będę tu robił relacji minutę po minucie, no bo kiedy ty to oglądasz, pewnie już wiesz więcej niż ja w chwili tego nagrania. Ten odcinek jest po to, żebyś zrozumiał lub zrozumiała mapę, a nie tylko serię wybuchów. Zrobię to w 5 prostych punktach. Obiecuję 0 skrótów, 0 hermetycznego języka. Taki odcinek dla osoby, która słyszy wojna USA-Iran i pyta, ale o co w tym wszystkim chodzi? Jeśli taki spokojny, prosty kontekst Ci pomaga, subskrybuj ten kanał, bo to będzie temat, do którego będziemy wracać. Po pierwsze, dlaczego do tego ataku dochodzi właśnie teraz? Wyobraź sobie, że od wielu tygodni świat kręci się wokół jednego pytania. Czy USA i Iran dogadają się w sprawie atomowego programu Iranu, czy jednak to wszystko skończy się wojną? No i w ostatnich dniach to były napięcia, które narastały, były rozmowy, no ale bez przełomu. I tu jest klucz. Do samego programu atomowego jeszcze wrócimy, więc oglądaj do końca, no a dowiesz się, o co w tym chodzi. W każdym razie, według tego, co wiemy na teraz, Izrael uderzył pierwszy, a chwilę później Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zaczęły, tu cytat, duże działania bojowe w Iranie. W skrócie, mamy wspólne uderzenie USA i Izraela, a w tle spór o to, co Iran robi z technologią nuklearną, no ale także z rakietami. I teraz uwaga. W chwili nagrania pojawiają się doniesienia o eksplozjach w Teheranie i w innych miejscach w Iranie. Iran w odpowiedzi zaczął odpalać rakiety w stronę Izraela i w stronę amerykańskich baz w regionie. To wszystko się zmienia z godziny na godzinę, no ale sens jest stały. Rozmowy utknęły, presja rosła, a teraz weszła faza militarna. Po drugie, co chce osiągnąć Trump i dlaczego mówi o atomie i rakietach? Tu trzeba zrobić prosty krok wstecz. W 2015 roku świat podpisał z Iranem porozumienie atomowe. Miało ono ograniczać irański program nuklearny w zamian za złagodzenie sankcji gospodarczych. Donald Trump w swojej pierwszej kadencji uznał, że to porozumienie jest złe i USA się z niego wycofały. Dlaczego? Bo jego argument w dużym skrócie brzmiał tak. To porozumienie nie rozwiązuje całej sprawy, bo nie obejmuje na przykład programu rakietowego i nie zmienia tego, jak Iran działa w regionie. I dzisiaj Donald Trump wraca do tej samej logiki, tylko w wersji na sterydach. Mówi mniej więcej tak. Iran ma ambicje nuklearne, ma rakiety, ma siły morskie, ma gwardię rewolucyjną i my to teraz niszczymy, żeby Iran nie mógł zagrozić ani Izraelowi, ani amerykańskim wojskom w regionie. Zwróć uwagę, co jest tu ważne. To nie jest tylko spór o uran. To jest spór o to, czy Iran ma być państwem, które ma narzędzia do odstraszania całego regionu. Bo rakiety i wpływy w regionie to dla Iranu coś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej. Iran wie, że militarnie jest słabszy od USA, więc buduje coś innego. Rakiety, sojusze, wpływy grupy zbrojne sprzymierzone z Iranem właśnie w różnych miejscach Bliskiego Wschodu. No i tu dochodzimy do tego, dlaczego Trump stawiał, jak mówimy, warunki zaporowe. No bo jeśli Stany Zjednoczone mówią Iranowi, przestań rozwijać program nuklearny, ogranicz lub zatrzymaj program rakietowy i jeszcze przestań wspierać swoich sojuszników zbrojnych w regionie, no to Iran słyszy, oddaj wszystko, czym odstraszamy naszych wrogów. No i dlatego właśnie Iran powtarza od lat. Nie zgodzimy się na układ, który dotyczy rakiet. No bo rakiety w ich logice to obrona. A Trump z kolei uważa, że bez rakiet i bez regionalnych dźwigni Iran zawsze będzie w stanie wrócić do szantażu. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Według zapowiedzi z USA to nie ma być jednodniowe uderzenie. Z amerykańskich wypowiedzi wynika, że ta operacja może potrwać kilka dni. To też mówi nam, że celem jest nie tylko symbol, ale realne osłabianie irańskich zdolności. Po trzecie, co mówi Iran i jak Iran może teraz odpowiedzieć?
Oficjalny przekaz Iranu jest w gruncie rzeczy stały już od wielu lat. Stany Zjednoczone i Izrael to agresorzy. To jest atak na naszą suwerenność i będzie odwet. No i teraz ważne. Iran już zaczął odpowiadać. Pojawiają się informacje o irańskich rakietach wymierzonych w Izrael i w amerykańskie bazy w regionie. Według doniesień z Zatoki Perskiej alarmy i eksplozje dotyczyły m.in. miejsc, gdzie stacjonują Amerykanie. W państwach takich jak Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Bahrajn. I to nie powinno nikogo dziwić, no bo Iran wcześniej ostrzegał sąsiadów, że jeśli Stany Zjednoczone uderzą, to amerykańskie bazy w regionie też będą celem ataku odwetowego. No ale teraz najważniejsze pytanie brzmi, co dalej? Bo Iran tak naprawdę ma kilka dróg. Pierwsza droga to odwet bezpośredni, czyli dalsze rakiety i ataki na cele powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Druga droga to odwet w cieniu, czyli działania, które nie zawsze wyglądają jak klasyczna wojna, ale potrafią boleć. Uderzenia na infrastrukturę, cyberataki, naciski na szlaki morskie, no i na handel. Trzecia droga to użycie właśnie tych sojuszników w regionie, czyli grup, które Iran wspiera i które mogą uderzać w interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela w różnych miejscach Bliskiego Wschodu, na przykład Hezbollah czy na przykład Huti. No i teraz, czy Iran się podda? Nie. Iran to nie jest państwo, które po jednym bombardowaniu powie: OK, podpisujemy wszystko. To jest system władzy zbudowany na przekonaniu, że opór jest częścią tożsamości reżimu. Pojawiają się też doniesienia, że celem ataków mogli być najważniejsi ludzie w irańskim systemie, w tym najwyższy przywódca duchowy Ajatollah Ali Chamenei. No w każdym razie według informacji Chamenei miał zostać przeniesiony w bezpieczne miejsce jeszcze przed atakiem i nie był w Teheranie. I nawet gdyby doszło do najczarniejszego dla Irańczyków scenariusza, czyli śmierci Chameneiego, to nie jest to automatycznie koniec reżimu, bo tam jest cała struktura, elity, gwardia rewolucyjna, aparat bezpieczeństwa, sieć wpływów budowana przez dekady od 1979 roku. W skrócie, detale odwetu będą się zmieniać, ale kierunek jest przewidywalny. Iran będzie próbował podnieść koszt tej wojny dla Amerykanów, Izraela i dla państw regionu. Po czwarte, dlaczego program nuklearny jest w centrum tej historii? No dobra, to teraz sedno sedna. Atom. Iran mówi: my chcemy energii, prądu, rozwoju, no i formalnie Iran ma do tego prawo, jako państwo, które podpisało międzynarodowe porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Problem jednak polega na tym, że ta sama technologia, która pozwala na cywilny program nuklearny, jak twierdzi Iran, może przy odpowiednich krokach przybliżać do broni. I tu jest jedna super ważna rzecz, o której wiele osób nie wie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, czyli ciało ONZ, ale też amerykańskie służby wywiadowcze oceniały, że Iran w 2003 roku, dość dawno temu, wstrzymał program prac nad bronią jądrową. Iran od lat zaprzecza, że kiedykolwiek chciał tej broni. Ale jednocześnie Zachód mówi, to co Iran robi ze wzbogacaniem uranu i z infrastrukturą może skracać drogę do broni, nawet jeśli Iran nie mówi tego wprost. I jeszcze prościej. Wyobraź sobie, że ktoś buduje fabrykę, która może robić na przykład nawozy, ale ta sama fabryka przy zmianie procesu może robić coś znacznie gorszego i groźniejszego. W nuklearnej historii to się nazywa zdolność. Nie musisz jeszcze mieć bomby, żeby świat się bał, no że możesz ją mieć. Dlatego to jest tak trujące politycznie, bo tu nie ma zaufania. Iran mówi, to program cywilny, Stany Zjednoczone i Izrael mówią, to jest droga do broni. I przez dekady nie udało się tego sporu domknąć raz na zawsze. A do tego dochodzi drugi filar – rakiety. Bo nawet gdyby Iran miał bomby, to rakiety są narzędziem, które dają mu realną siłę w regionie. A gdyby kiedykolwiek Iran miałby broń jądrową, no to rakiety stają się tym, co mogłoby tę właśnie broń przenosić. I tu dochodzimy do takiego paradoksu, który warto powiedzieć wprost. W czerwcu 2025 roku Stany Zjednoczone uderzyły w 3 główne irańskie obiekty nuklearne, a Trump mówił wtedy, że zostały zniszczone. Dzisiaj, 8 miesięcy później, Trump znów mówi, musimy powstrzymać irański program nuklearny. To pokazuje dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, nikt nie wierzy, że ten problem da się rozwiązać jednym nalotem. Po drugie, to jest konflikt o determinację i o czas. Po piąte i ostatnie. Dobra, to teraz najważniejsze. Co może się wydarzyć dalej? No i tu nie będę udawał jasnowidza, dam Ci 3 scenariusze. Od najbardziej prawdopodobnego do najbardziej groźnego. Scenariusz numer 1. Kontrolowana eskalacja, czyli kilka dni intensywnych uderzeń, odwet Iranu, dużo nerwów, ale obie strony pilnują, żeby nie przekroczyć progu, po którym już nie da się zawrócić. To by wyglądało mniej więcej tak.
uderzenia na cele wojskowe, na infrastrukturę wojskową, na bazy, no i próba pokazania siły, ale z hamulcem ręcznym. Na co tutaj w tym scenariuszu patrzeć? Czy Iran uderza tylko w cele wojskowe, czy zaczyna rozszerzać listę? Czy Stany Zjednoczone ograniczają operacje do kilku dni, czy wchodzą w dłuższą kampanię? To teraz scenariusz numer 2, który nazwijmy sobie wojna regionalna. To jest ten scenariusz, którego wszyscy się boją, no bo jeśli rakiety zaczynają spadać na różne kraje regionu, jeśli w grę wchodzą szlaki morskie, jeśli sojusznicy Iranu w regionie dołączają szerzej, no to robi się z tego konflikt, który żyje własnym życiem. Na co w tym scenariuszu patrzeć? Czy państwa Zatoki Perskiej zaczynają wciągać się w konflikt głębiej, czy próbują się od niego odsunąć? Czy rośnie presja na żeglugę, na handel, no bo to by oznaczało wstrząs gospodarczy. Scenariusz numer 3. Powrót do rozmów, ale dopiero po tym takim, nazwijmy to, pokazie siły. To brzmi paradoksalnie, ale czasem tak wygląda polityka. Najpierw siła, potem stół negocjacyjny. W tym scenariuszu obie strony po prostu dochodzą do wniosku, że koszt rośnie zdecydowanie za szybko i wtedy zaczynają się rozmowy. Nie dlatego, że ktoś nagle się polubił, tylko dlatego, że rachunek się po prostu nie spina. W tym scenariuszu na co patrzeć? Czy pojawiają się sygnały od pośredników państw, które próbują rozmawiać z obiema stronami, na przykład od Omanu, czy komunikaty zaczynają zawierać słowa typu warunki, deeskalacja, czy też gotowość do rozmów? Który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny? Zapewne wszyscy, włącznie z Trumpem i Iranem, chcieliby pierwszego scenariusza, czyli krótkie, kontrolowane uderzenia, no ale niewiele trzeba, żeby coś poszło nie tak i dojdzie do długiej wojny, czyli tego drugiego scenariusza. Trzeci scenariusz, powrót do rozmów, na razie wydaje się być nierealny. Ale po pierwsze to Bliski Wschód, gdzie wszystko się może zdarzyć, a po drugie to Donald Trump, który jednego dnia mówi coś, a następnego dnia coś zupełnie innego. I teraz najuczciwsze zdanie, jakie mogę powiedzieć. Ja tego nagrania nie kończę z puentą, wiemy jak to się skończy, no bo nie wiemy. Ty, kiedy to oglądasz, być może już znasz kolejne doniesienia i informacje. Być może już wydarzy się coś, czego ja w tej chwili jeszcze nie wiem. Ale jeśli zapamiętasz z tego odcinka jedną rzecz, to niech to będzie właśnie to. To nie jest po prostu wymiana ciosów. To jest trwający już od kilku dekad spór o to, czy Iran ma mieć zdolność nuklearną, czy ma mieć rakiety, czy ma być regionalnym graczem, którego nie da się przestraszyć. Z drugiej strony, czy Stany Zjednoczone i Izrael są gotowe ponieść koszty, żeby to wszystko zatrzymać. Jeśli chcesz, żebym zrobił aktualizację, co się zmieniło po 24 godzinach, napisz w komentarzu. No i napisz też, który z tych 3 scenariuszy ty uważasz za najbardziej realny i dlaczego. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, jeśli chcesz zrozumieć Bliski Wschód bez ściemy. Subskrybuj, bo wrócimy jeszcze do tego tematu. No i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie i na TikToku. Tam wrzucamy krótkie materiały i aktualizacje. A przy okazji, bo trochę nas nie było, jesteśmy już prawie gotowi do nowego sezonu. Przyjechał już nasz nowy sprzęt do studia, wkrótce Wam to pokażę. Robimy ostatnie poprawki graficzne i niedługo będziemy widywać się już na stałe. I to będzie zupełnie inny, znacznie lepszy podcast Świat. Podcast, w którym opowiadam Ci o tym, co się dzieje na świecie, ale w którym bez ściemy wyjaśniam, o co tak naprawdę chodzi. A tego nie znajdziesz nigdzie indziej. Zatem raz jeszcze subskrybuj nas i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia.